Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj kolejna nowość na marzec 2025. Tak jak widzicie, jest to zestaw 42204 Toyota Supra MK4 z filmu Szybcy i Wściekli. Zestaw składa się z 810 elementów i katalogowo kosztuje 270 zł. Z tyłu pudełka mamy więcej zdjęć oraz informacje o funkcjach. I jak możemy zobaczyć, na pewno będzie układ kierowniczy, 6-cylindrowy silnik, otwierany bagażnik, w którym widoczne są 2 butle nitro. I w środku znajdziemy 5 papierowych toreb z klockami, foliowy worek z oponami oraz ramką, mnóstwo naklejek, no i oczywiście instrukcję. O, czyżby nie było żadnego wprowadzenia. Zobaczmy, może z tyłu będzie jakieś dodatkowe zdjęcie. Ale najpierw zobaczmy, ile mamy kroków. 277. Tutaj jest pokazana opcja zdejmowania dachu. No i mamy jedno zdjęcie kadr, tak naprawdę, z Szybkich i Wściekłych. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. I jestem po drugim etapie budowania. Jak widzicie, jest trochę tego mięsa technikowego. Konstrukcja dużo ciekawsza od wywrotki 42203. Mogę spokojnie powiedzieć, że to jest niebo a ziemia, a oba zestawy dzieli katalogowo tylko 40 zł. Na tylnej osi mamy dyferencjał, który jest połączony z tłokami. Tak jak widzicie, idzie to tutaj. I mamy z przodu 6-cylindrowy silnik. Mamy też gotowy już skręt. Tutaj mamy wyprowadzenie do sterowania z pozycji dachu. Tutaj zmiana kierunku. Idziemy do przodu. Tutaj mamy przejście na prawo poprzez 3 koła zębate 8, po to, żeby ominąć tłoki. I tutaj mamy przejście do koła zębatego, który jest połączony z zębatką. Jak widzicie, zębatka również nie jest wypośrodkowana, tylko jest przesunięta do prawego koła. W kolejnych workach pojawiły się nowe elementy. Tak jak widzicie, nowe panele 2×5, dwójeczka z akslem, no i nie nowe elementy, ale nowe nadruki na błotnikach. I Supra jest już gotowa. Jeśli chodzi o proces budowy, to jest w miarę zadowalający. Na pewno nie nudziłem się podczas budowy. Jeśli chodzi o funkcje mięsotechnikowe, to jest ok, ale nie ma tutaj niczego zaskakującego, tak jak to było w przypadku na przykład Jesko Absolut. Mówię oczywiście o systemie otwierania drzwi. Ponieważ nie mamy połączenia przodu z tyłem poprzez dach, dlatego jest tutaj problem ze sztywnością tej karoserii, jak widzicie. Jeśli chodzi o wygląd i podobieństwo do oryginału, to najbardziej przeszkadzają mi te boczne pomarańczowe słupki, których nie ma w oryginalnym pojeździe. One bardzo mocno, moim zdaniem, zaburzają tutaj całą linię nadwozia. Brakuje też mi podcięcia z tyłu. No i oczywiście złamania tutaj tej linii pod koniec klapy bagażnika. Jeśli chodzi o przód, no to mamy lampy podobne do niczego. Cała ta boczna grafika jest dosyć mocno uproszczona, ale i tak na plus na pewno jest to, że jest w jakimś tam stopniu podobny do oryginału. I myślę, że nawet jakby nie było naklejek, to można by było się domyślić, o jaki samochód chodzi. A przechodząc do funkcji, to oczywiście jest skręt.
Teraz jak słyszę to szuranie tych nowych tłoków, to chyba bardziej mi się podobał odgłos tych strzelania tych starych tłoków. Po podniesieniu maski możemy sobie do tych tłoków zajrzeć. Są dosyć mocno cofnięte, praktycznie wchodzą do środka kabiny. Wiadomo, ze względu na to, że mamy tutaj skręt, ale fajnie, że obie funkcje możemy sobie podejrzeć, jak działają. Mamy też otwierane drzwi. W środku mamy panel z zegarami, fotele. Możemy też otworzyć sobie bagażnik. Tutaj mamy butlę nitro oraz 2 głośniki. No i możemy sobie odpiąć dach. Tutaj w ten sposób. Pytanie, czy możemy go gdzieś sobie schować. No jak się uprzemy, to do bagażnika wejdzie. Nie domknie nam się do końca, ale nie zgubimy tego dachu. O, teraz lepiej będzie widać wnętrze. I jeszcze pokażę Wam od dołu. Podsumowując, jak na tą skalę, ten przedział cenowy to proces budowy, funkcje są moim zdaniem jak najbardziej wystarczające, żeby ten zestaw nazwać technikowym. Jeśli chodzi o wygląd, to niech każdy z Was oceni go sam. Pokazałem Wam go ze wszystkich stron. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnych filmach.